Ale sklar. A tak w ogóle, to dzień dobry. Sobota. Dobrze, mamy 564 do celu. Nic się nie zmieniło, w nocy się nie przenieśliśmy w czasie. A ja jestem po porannym treningu. No i teraz, pany, to ja mogę jechać. Volvi, jedziemy. Obyśmy dojechali na tym paliwie, które zatankowałam. Jak będę musiała jeszcze drugi raz tankować, to masakra. A jeszcze na złość było tak, że akurat przyjechała ciężarówka z dostawą paliwa i podpinała się do instalacji. Za każdym razem, jak ten gość coś tam otwierał, to spadało ciśnienie, albo całkowicie mi się odłączało paliwo i włączało. I jak ja trzymałam tak pistolet, już strasznie na hama dociskałam, żeby on tam mi wszedł do baku i nie robił prysznica, to jeszcze na dodatek paliwo leciało i nie leciało na zmianę. O, lodówka. Ciemno wszędzie. Gówno wszędzie. Co to będzie? Jesteśmy w Polsce. Jest godzina 10:15. Widzę, że ciężarówki stoją na wjeździe, na awaryjnym. Chyba im etol nie działa. Patrzę, że moja Ewa już się zalogowała. Świeci na zielono. Czekaj, czy będzie piwczyć, czy co będzie się działo. Teraz na bramkach. Wszyscy stoją po kolei. Z tym etolem to niezły numer odwali. Już od wczoraj, od 1 października obowiązuje właśnie ten nowy system opłat etol i teraz jest tak jakby na podstawie GPS-u sobie szczytuje dany system i pobiera, nalicza opłatę. Problem oczywiście polega na tym, że brakuje urządzeń. Jakoś ten program został wprowadzony na szybko, na łapu-capu. No właśnie, bo ja mam jeszcze starego wietola na szybie i teraz co ja mam z tym zrobić? Muszę go oddać, bo mam jeszcze kasę, ale gdzie ja go mam oddać teraz? Ha! Ciekawe, co? Kurczę. Myślałam o tym, ale miałam tyle innych spraw, że to w ogóle poszło w niepamięć. Najważniejsze to było, żeby mieć etola, ale co z wiatolem? Ja rozmawiałam z ludźmi z branży i ludzie, którzy pracowali w wiatolu, mówili, że z dniem 31 września kończy im się umowa o pracę i 1 października już oni nie mają gdzie pójść do pracy, więc zastanawiam się w zasadzie, co będzie teraz z tym wiatolem. Może ja powinnam była oddać to przed. Jak coś, to tam dużo pieniędzy nie miałam, ale to by było szkoda. No nic, świeci na zielono, stanę na pauzę, bo już mam 4 godziny jazdy, więc jak będę stała na pauzę, to wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Patrzcie, ta Lora mnie wyprzedzała, odpuściłam gościowi i teraz to Volvo jedzie i mu zajeżdża drogę. Widzieliście? Gościa wyhamowuje. No się nie spodziewałam, że Volvo prowadzą tacy idioci. Korek do bramek, ale to wszystko przez to, że osobówki nie mają jeszcze etola. I ja tak też będę stała ze swoim starym wietolem nieaktualnym już w osobówce, ale popatrzcie, że na ciężarówkach bramki są ok.
i chyba w końcu już nie ma szlabanów, nie? No, więc to jest fajne, bo popatrzcie, teraz będziemy jeździć przez bramki szybko, bez zatrzymywania się. Teraz jeszcze tylko pany i panewki z osobówek ogarnąć sobie atole, jak już będą dostępne na osobówki i będziemy śmigać. Sznela. No i proszę Państwa, powoli zjeżdżamy na bazę. Tu są moje formularze do oddania gotowa. Tu mam prezenty. Wielkie prezenty dostaję. Tylko się na stacji zatrzymam i mam prezenty, czekolady. Oj, ale ja mam dobrze z Wami. No i w każdym razie dojeżdżamy już na bazę Piomaru. Tam się dogadaliśmy, że zostawię sobie auto, bo w przyszłym tygodniu mam cały tydzień pracy influencerskiej. 2 dni pracuję dla Petrona z Urania, 2 dni dla Strauss i 1 dzień pracuję księgowo, fakturowo, papierowo. Także dla siebie, dla Imagination. Mam dużo papierów z trasy zwiezionych, które trzeba uporządkować. Także 1 dzień dla mnie, a później znowu w trasę. Także autko przez tydzień będzie stało. Ja wiem, co niektórzy też będą mówić, to jak to się opłaca. Słuchajcie, ja nie zatrudniam kierowcę, a głównym kosztem w firmie transportowym jest po pierwsze paliwo, po drugie kierowca i po trzecie opłaty drogowe. No i leasing też, nie? Więc no tyle co auto stoi, to kosztuje mnie leasing. Ale mój kierowca mówi, że ma inną pracę na ten tydzień, więc jemu pasuje to wolne. Nie, tak naprawdę to pasowałoby mi mieć jakiegoś zaufanego kierowcę. Kierowcę najlepiej na własnej działalności, z tego względu, że koszty zatrudnienia kierowcy za pierwszym razem są bardzo duże. Trzeba zrobić całą medycynę pracy, BHP, zrobić zgłoszenia do tych wszystkich poszczególnych krajów, więc jest tym trochę roboty. Jeżeli ja raz na miesiąc potrzebuję go na tydzień, a mam nadzieję, że będę rzadziej potrzebować, to mi się to kompletnie nie opłaca. To już mi się bardziej opłaca, żeby auto stało. No chyba, żebym miała zaufanego kierowcę na własnej działalności. I gdy się jeździ na własnej działalności, bo ja tam skręcam w lewo, dobra. Gdy się jeździ na własnej działalności, to wtedy nie trzeba robić tych wszystkich rzeczy, medycyny pracy, BHP, ani zgłoszeń. Jak sobie teraz jeżdżę po wszystkich krajach, nie muszę robić żadnych zgłoszeń. Takich jak normalnie bym musiała robić, gdybym zatrudniała kierowcę, także jak się trafi ktoś, to owszem, ale to musi być taki, kogo puszczę i się nie będę martwić. Ale gorąco dzisiaj jest, wiecie? Jest 23 stopnie. Muszę się rozebrać, bo jest mi gorąco w tym. Ten autobus mi podjechał. Przyjechałam znowu na rezerwie, ale wiecie co? Starczyło mi paliwa. Spalanie wyszło mi 26 litrów przy tych 39 tonach od tankowania, czyli od Magdeburga do Opola wyszło mi spalanie 26 litrów. Tak jak ktoś jest ciekawy. Tandem 5-osiowy. Na zegarze było 39 ton. Także tak, jeżeli chodzi o prędkość, no to ustawiałam sobie 8,5, 8,7 w zależności od tego, no jaki był ruch na autostradzie, bo wiadomo, że czasami jest nawet też 80. Ale raczej dzisiaj było luźno. Jest 8,5, 8,7 jak sobie wspomniałam. Strasznie nie chciałam tankować jeszcze raz, bo ta linka celna, która sprawia, że ja nie mogłam sobie otworzyć plandeki i podnieść tej plandeki, żeby włożyć sobie pistolet dobrze do tego, to po prostu bym się miała jeszcze raz z tym bawić. To stwierdziłam, że wolę jechać wolno i dojechać na tym paliwie. A tak to się rozładuje. Na tej rezerwie jeszcze ujadę spokojnie do stacji, żeby zatankować. Zresztą teraz też jest mi bez sensu tankować, bo tak sobie myślałam, że wstąpię sobie po drodze na Eurowag i się zatankuję do pełna, ale w zasadzie to, chociaż nie, to mi to samo wyjdzie, bo jak mi co w połowie miesiąca wystawiają fakturę paliwową, czyli jak zatankuję za tydzień, to dalej na tą samą fakturę pójdzie. A w sumie tak. No to nie, to bym nie zamroziła pieniędzy. Jesteśmy, wyobraźcie sobie, że zrobili nawet tak, że mają moje tablice Skoda, Jezu, jest moja Skoda rejestracyjna. Ale się ucieszyłam, jak Skoda zobaczyłam. W
I mi się bramki otwierają od razu, szczytują moje blachy. Także jestem jakby autem z floty. Chociaż jestem niezależnym przewoźnikiem. Ja, patrzcie, otworzyła mi się rzeczywiście brama. Tylko teraz gdzie ja mam to postawić auto? Mówi mi, że gdzieś będzie stało. Chyba tu ma stać, pewnie mi się zdaje. Albo? Muszę zadzwonić do Alexa. Skodzinka! Patrzcie, tam skodzinka stoi. Och ja, kogo tu mamy? Jest woda. Jaka ona piękna. Dobra, staniemy na środku. Nie wiem, się przywitać. Jezu, ta Skoda to nigdy w życiu nie była taka piękna. Cześć! Cześć, to jest kto? Cześć! Iwona to jest. A ty jak masz na imię? Ja wiem, co to będzie. Prezent. No właśnie, chodź, pomożesz mi otworzyć. Chcesz? To daj kwiatek. Chodź, otwieramy. Jak się otwiera takie coś? Może tutaj, co? Ciekawe, co tu jest? Wiesz, co to jest? Dobra, to drewniany porwał. Spoko, jak będzie trochę czerwonego fruwało, to wszyscy będą myśleli, że to lakier. Patrz, jak zapakowane. Aha, ja wiem, co to jest. Ja też wiem. Widziałaś to już? Cicho, misiu, nic nie mów. No jeszcze nie wiesz. Nic nie mów. Cicho. Jaki piękny. Karteczkę trzeba odkleić. Ja wiem, ale muszę przeczytać. Wszystkiego najlepszego. To do nowego biura! Duży na bazie transportowej. O jakie ładnie. To ja nawet jestem. No, prawie, ale... Cześć. Jezu, ale piękne. Siedzę już 1,5 godziny na tej bazie i sprzątam swoje Volvo. Na tą trasę wzięłam o wiele za dużo ludzi, rzeczy i ubrań. I w związku z tym bardzo ciężko mi było żyć w tej trasie, ponieważ nic mi się nigdzie nie mieściło, więc się wkurzyłam. Wypakowałam prawie że wszystko. Wysprzątałam. Widzicie, to już są gotowe papiery. Wszystko jest pięknie, ładnie posprzątane. Spamanie, ktoś to położył. Do Skody jestem wpakowana. Chyba można powoli się zacząć zbierać i jechać do domu. No dobra, jestem już gotowa do jazdy do domu. Patrzcie, to jest flota Imagination. Na 21 roku, na październik 21 rok. Zobaczymy, gdzie będziemy za 10 lat. Ale chyba Skody już nie będzie. A tego Volvusia to ja myślę, że sobie zostawię na zawsze już. Dobra, lecę. Na razie.